Poszło na wariata. Poszedł. Dawno mi się nie zdarzyło zetknąć z takim szachrajstwem jak tutaj. Gość po pierwsze bardzo agresywny, strasznie naciągający, no bo jestem biały. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ciemno, ponieważ w Mauretanii jest ogólnie narodowy, w sensie ogólnokrajowy problem z energią. No wiadomo, kraj rozwijający się, więc nic nowego. Godzina 11, brak energii, ale my damy radę, ponieważ użyjemy naturalnego światła z okna. Minus jest taki, że tutaj grzeje jak w piekarniku. Dzisiaj to też jest powyżej 35, myślę. Jest tak gorąco. Ja spałem do 11 i pokażę Wam teraz miejscówkę, którą wczoraj w nocy udało mi się załatwić, a której no nie widzieliście, jak ja to ogarniałem, bo już byłem tak zmęczony drogą, że zostawiłem już tęże wisienkę do pokazania rano. Więc zapraszam na tak zwany room tour po spelunie w podróży po Mauretanii. W oknach rzecz jasna musi być krata, musi być siatka przeciw komarom, bo komary niestety występują, zwłaszcza tam, gdzie są palmy, zwłaszcza tam, gdzie jest woda, oaza. To są też komary. Drut kolczasty, minimum jedna nitka. Łóżko, chyba nigdy nie spałem na tak twardym materacu, bardzo twardy. Ale wygodnie mi się spało. Poduszki fajne, miękkie, ręcznik w zestawie, lodówka, telewizor, szafa, biurko, dwie szafeczki, klimatyzacja, co jest bardzo ważne. Jak ja Wam pokazuję, to myślcie, ile mogłem za ten przybytek zapłacić. No i skromnie z prysznicem, z którego leci woda na szczęście. Tutaj też jest woda, więc nie jest źle. Więc taką podstawową higienę można zachować. Szczerze powiem Wam, że jak dla mnie bomba. W sensie chyba nic na jedną noc więcej nie trzeba. To jest mała miejscowość. Chodźcie, pokażę Wam hotelik. W sumie to jest jeden hotelik tylko. Tutaj. W sensie jest jeszcze jeden, ale ten drugi to na bank jest bardzo drogi. I teraz wyobraźcie sobie, wczoraj w nocy wchodzę tutaj, do tej recepcji i ten koleżka, taki właściciel, on do mnie mówi, ja pytam się, dzień dobry, ile za jedną nockę? On do mnie mówi 100, czyli 1000 mru, czyli 100 zł. Ja odparłem od razu do niego, mówi, ale drogo. A on, nie, to nie jest drogo. Ja mówię, nie, to jest drogo, za tyle to ja w Polsce, w Europie śpię. No dobra, to schodzi 80 zł. Ja mówię, kurczę, no to wciąż w ogóle praktycznie nic nie zmienia. On mówi, to 70. No ale wiecie, to jedziemy dalej. Ja mówię, wow, a tam klimatyzacja jest? On mówi, no jest. Mówię, nie, no jakoś tak słabo, za 50. On mówi, nie, za 50 to nie. No ja wtedy wychodzę i on sobie zdaje sprawę, że w hotelu nikogo nie ma, że on traci 5 dych, 50 zł, nie? Stoję 2 minuty tutaj, tutaj gdzie teraz stoimy i wracam. No bo to jest taki zabieg, że człowiekowi dajesz możliwość zarobienia, wychodzisz, bo tak to niestety w Afryce czasami działa. Czasami działa, czasami nie działa. To była taka rosyjska ruletka, ponieważ tutaj nie ma nic w takim budżecie wokół 250 km. To była rosyjska ruletka. Ja wróciłem, no i on mówi, dobra, za 50. No bo lepiej mieć hajs niż nie mieć hajsu. I on to szybko zrozumiał przez te 2 minuty, kiedy mnie nie było. Oczywiście miałem alternatywę. Mogłem postawić namiot przecież i pójść spać, nie? W każdym bądź razie pospane,
wynegocjowane całkiem dobrze za 5 dych i żeby była jasność, bo tutaj zaraz ktoś z was będzie mówić: o kierowniku, bo cebula, bo ogólnie ty to zawsze negocjujesz, nie powinieneś negocjować, no bo powinieneś płacić im tyle, ile oni chcą, bo oni są biedni i że oni ogólnie muszą rozwijać biznes. Prawda jest taka, że lokalni płacą właśnie 5 dych, no bo jak ktoś podróżuje, to przecież zna ceny, musisz znać ceny, bo cię będą cały czas doić. Druga kwestia jest taka, że ludzie, którzy piszą o tym, że trzeba zostawić taką kwotę, jaką od razu na wejściu proponują, nigdy kierowniczego sandała nie wsparli finansowo, więc moi drodzy, to są realia, prawdziwe realia. I niezależnie od tego, gdzie jesteś, to zawsze warto negocjować. I niestety, zawsze w Afryce będą próbowali cię naciągnąć. Ja nie mówię, że wszyscy, ale duża część. Tym pięknym akcentem wstępu uprasza się o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, pocztę sandałową, czyli podanie na krańce świata odcinka do swoich znajomych, bliskich. Dziękuję. 500 ogóje. W 2018 roku została wprowadzona reforma waluty, no i pieniądz się zrobił taki plastikowy, co jest ogólnie bardzo dobrym ruchem. No i ogója, kiedyś na przykład tutaj w starej walucie byłoby 5000, teraz jest 500. I żeby to przeliczyć na złotówki, to zakrywasz 1,0, 1 przecinek przesuwasz w lewo i wiesz, i masz złotówki, nie? Ludzie jednak wciąż od 2018 roku nie mogą się przestawić i mieszają i mówią w starej walucie. W starej walucie, więc można się pogubić, jak ktoś nie orientuje się, ile coś może kosztować. Zwłaszcza na początku podróży. My się zabieramy już. No idziemy spróbować złapać, nie wiem, busa, cokolwiek dzisiaj do zrobienia 280 km. Ktoś się zastanawia, dlaczego tak sobie narzucam. Ja ogólnie mógłbym jechać stopem i to nie podlega wątpliwości. Zajęłoby to jednak, ale dziewczyny opatulone, zajęłoby to jednak, moi szanowni państwo, myślę, że z tydzień. Ze względu na to, że ruch jest tak drastycznie niski, że to po prostu ciągnęłoby się w nieskończoność totalną. Tak też w życiu bywa, że Mercedes z Polski się też może zepsuć. Nie, mordo, ja z tobą nie jadę. Toż ty byś mnie, nie wiem, 2 km za 3 kozy chciał przewieźć. To nawet nie to nawet nie wchodzi w grę. Tam są dworce autobusowe, ale ja idę tutaj, będę machać do nich. Bo tam nie wiadomo i tak się nie dogadasz. O, więc nie ma co tam ryzykować. Będę łapać najwyżej. A i poszło na wariata. Poszedł. Dobrze dymi, ty. No ale idzie. Salama. Wczoraj zachodzę do sklepu zrobić zakupy. Kupuję serek taki w trójkącikach. Chleba, trochę chleba. Wody, tam z 3 litry. Co tam jeszcze? Owoce. Dwie pomarańcze i 2 jabłka małe, nie? Gość liczy 30 zł. Ja mówię, mordo, jak ci to wyszło? Ty, butelka wody po złotówce to 4 zł, tak już liczę w głowie. Ten serek 5 zł. No dobra, no to owoce mogą być po prostu drogie, bo idą z Maroka, więc okej, no to 2 pomarańcze i 2 jabłka małe, 8 zł. Liczy i wychodzi w ogóle, że wiecie, tam wyszło 20 kilka złotych, nie 30. I Gostek się zreflektował, głupio mu się zrobiło. I wczoraj w ogóle tak, zorientowałem się, że mi się wyłączył ten współczynnik w głowie, w którym... Salam alejkum. Współczynnik ten, który, moi drodzy, odpowiada za tak zwaną uwagę przed tym, no witam serdecznie. Ten współczynnik, o dywaniki bierzemy, odpowiedzialny za uwagę odnośnie oszustów. No i niestety wczoraj jak jechałem tym autobusikiem, czyli w poprzednim odcinku,
Jak jechałem w poprzednim odcinku busem, no to gość mnie też opędzlował o 30% ceny biletu. A myślałem, że jest uczciwy. No bo muzułmanin, starszy gość, bardzo sympatyczny. A się okazuje, moi drodzy, że niestety to tak nie jest. Okazja czyni złodzieja. I takie jest życie. Tego nie przeskoczymy. Dziwne uczucie, kiedy jesteś w jakimś miasteczku małym, w Mauretanii i wiesz, że załóżmy kolejna wioska jest za jakieś 70 km, a pomiędzy praktycznie jest nicość. Dziwne to uczucie. Dziwne. W głowie Europejczyka. Przysiądę w cieniu. Niestety nie po tej stronie, co trzeba. Jednak stąd wciąż widać, co nadjeżdża. I zasada tutaj jest taka, że jak widzisz busa, to wystarczy po prostu podejść tak, machnąć ręką i ten bus się zatrzyma, bo on gość wie, jaka tu jest zasada, że ludzie się chowają od słońca. Ale druga kwestia, najważniejsza chyba w tym wszystkim, to jest to, że jeśli ma wolne miejsca, no to też chce zarobić, czyli chce zabrać pasażera. Jak to mówi się, złotówka drogo nie chodzi. Taki właśnie tutaj, moi drodzy, tak samo jest MRU, czyli skrót, tak jak u nas PLN, to jest tutaj MRU, to MRU też drogą nie chodzi. Czekamy wytrwale. Ja wam powiem, że te podróże to mnie nauczą autentycznie cierpliwości. W sensie ja już przez te 12 lat podróżowania się cierpliwości chyba nauczyłem wystarczająco. Ale jak to mówi stare porzekadło, nigdy za wiele. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale dzisiaj w nocy śnił mi się głupi sen, który pamiętam. I wyobraźcie sobie, że całe wydarzenie ma miejsce w Mauretanii. Jadę, patrzę, bocian. I bocian ma uszkodzone skrzydło. Serce mnie ściska, bo widzę, że podlaski bocian. Nie wiem skąd, ale czuję, że on z Podlasia. No i przyleciał tutaj do Mauretanii. Gdzieś coś tam mu się uszkodziło, to skrzydło. No i ja... O kurde, autobusy. Ja biorę tego bociana na wakesz. Na wakesz? Kurczę. Holender. Full. No dobra, no to skończymy opowiadać to, co się śniło. Ja biorę tego bociana pod pachę, na plecak i wracam w ogóle, wiecie, wracam w ogóle z nim do Polski. I teraz akcja. I nie wracam lądem, tylko idę, kupuję bilet lotniczy dla siebie i dla bociana i lecimy samolotem. Czajcie? Bocian obok mnie w samolocie siedzi. I on tak elegancko, znaczy on nie siedzi, on stoi na tej jednej nodze, tak jak wiecie, jak w gniazdach, nie? No mówię, bania rozbita, lecimy. Zajeżdżam gdzieś do Białowieży, już lądujemy w Warszawie i jadę bezpośrednio na Białowieżę do jakiegoś centrum lecznictwa zwierząt, żeby tego boćka reaktywowali. Oni tam mu robią jakieś prześwietlenia, bajery, szmery, żeby to skrzydło działało. No i później puszczają go do takiej zagrody z innym boćkiem i sen się urywa. No mówię, bania rozbita. Co to może w ogóle znaczyć? Moja babcia kiedyś, świętej pamięci, mówiła, że sny mają moc i że sny coś przywołują, że coś się wydarzy. Że w sensie sen jest takim przekaźnikiem, takim listonoszem, że coś będzie, jakaś wieść, coś w ten deseń. Jak myślicie, co to może oznaczać w moim przypadku? Straszliwie, ale to straszliwie nie lubię wracać, ale cofam się, bo jest tak mało tych autobusów, że one już na dworcu praktycznie są wypełnione. Więc wracam, no żeby po prostu miejscówę zająć w autobusie, bo w tym busie, no, bo w innym przypadku to ja mogę tam stać do godziny 17 i może się nic nie wydarzyć. Witam. O kurde, no nie cierpię, słuchajcie, się cofać. Dobra, już tutaj mamy dworzec, więc zaraz zobaczymy. Salam alejkum. Zaraz zobaczymy, proszę zobaczyć jakie okratowane. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Nadzieja. O, tutaj dobrze on wygląda z klimatyzacją nawet. Zaraz zapytamy.
Mam nadzieję, że się mylę, że nie będzie ciężko ogarnąć drogą, że tak powiem, utartą tego miejsca w autobusie, bo z reguły jest tak, że trudniej jest podróżować komunikacją taką zorganizowaną niż autostopem, bo tutaj ci ludzie, oni są jacyś tacy, nie wiem, nieogarniający totalnie. Nie ma bata. Dogadanie się z nimi jest naprawdę ciężkie. Dobra, pozostaje czekanie i machanie. To będzie najrozsądniejsze, nie ma co w ogóle wchodzić w polemikę, bo nie dogadasz się, naprawdę. To co ospali, bo to, bo tamto, bo autobus, ale czy masz paszport? Co nic nie wnosi kompletnie do tego transportu. Cierpliwości. How are you? Co to oni, kurde, ci wojskowi tutaj w Mauretanii tak zasuwają? Elo, dziku. Jakieś dzisiaj kompletnie jakaś koncentracja. Chińskie ciężarówki. Dziewczyny zostawiam. Słuchajcie. Jestem w busie. Ostatnie miejsce tutaj było. Gość. Negocjacja gruba, bo i tak płacę więcej niż normalna cena. Ale okej. Najważniejsze, że jedziemy. Jestem w środku. Przyznam szczerze, że pierwszy raz w życiu widzę kobietę chorą na bielactwo tutaj w Mauretanii, w sensie w Afryce. Chyba raz w życiu widziałem, ale tak pół na pół, że jest pół biała, pół czarna. Jest tak niesamowicie piękna. To jest starsza pani. Naprawdę, jest to niesamowicie piękne zjawisko. Może się zgodzi, żebym zrobił jej zdjęcie. Zapytam. Spróbuję, zobaczymy. Ale jest to niesłychanie cud. Ty, przejechali 2 kilometry, przerwa już. Komedia. Dawno mi się nie zdarzyło zetknąć z takim szachrajstwem jak tutaj. Gość po pierwsze bardzo agresywny, strasznie naciągający. Kurczę, no nie mogę zapłacić 3 razy więcej niż lokalna osoba, no bo jestem biały. Bez przesady. Oliwa sprawiedliwa. Koło mu odpadnie, jak będzie jechał przez tą pustynię. Ja sobie zaraz tutaj podejdę, złapię kolejnego busika. Ale powiem wam szczerze, że zderzenie się z takimi ludźmi, lepiej odejść, po prostu odejść. Czekać 2 godziny dłużej, odejść. Bo bez sensu. Co to? A. Dawaj hajs. Aha, mordo. Czekaj. Op. Starlink. Opa. Un momento. Opa. Salam alaikum. My name is Thomas. Salam. Salam. I zobaczcie Państwo, jak to w życiu bywa. Nie ma co się stresować, nie ma co jechać z ludźmi, którzy pałają złą energią, bądź mają złe intencje. O, tak bym powiedział, trzeba od nich uciekać, bo zawsze, niezależnie od tego, gdzie jesteście, zawsze transport się znajdzie. Tak jak tutaj z panem lokalnym berberem. Jedziemy sobie za normalną, przyzwoitą, lokalną stawkę bez żadnego szachrajstwa i oszukiwania. I od razu było, wiecie, czysta rozmowa, ja zatrzymanie i gość mówi konkretnie tyle i tyle. Chcesz? Ja mówię chcę. No i jedziemy. A tutaj mamy ten Starlink, czyli można odbierać internet nawet na pustyni. Ciekaw jestem, ile taki Starlink kosztuje, bo to prawdopodobnie od wersji zależy. Jest kilka wersji. Ja tutaj pokażę koledze, żeby się nie bał, żeby sobie zobaczył, mała kamera, żeby był świadomy tego, co ja tutaj robię.
Jesteśmy w Nawakrzet, w stolicy. O, chyba mnie słychać słabo. Telefon schować. Opa, uno momento. Bye bye, merci. Fajne chłopaki. Tam pojechali. Czekaj, ale... Mordula, kierowniku. Witamy serdecznie w Nawakrzet. Nawakrzet chyba tak się wymawia. 1 200 000 ludności, a nawet i może więcej. Ale najciekawsze jest nie to, ile jest tutaj ludzi, bo uważam, że tutaj jest o wiele więcej ludzi, bo to jest jedyna, w sensie to jest taki punkt zbiorczy pracownika w sumie tutaj. No ale to jak w każdej stolicy w Afryce. Ale do czego bije? Do tego, że to jest dość ciekawa stolica, ponieważ charakteryzuje się niską zabudową. O, jesteście tutaj, dobrze. Ale to jeszcze zobaczycie. Kierowniku, wszystko pokażemy na spokojnie. Najważniejsze, wiecie co jest? Że tutaj mamy punkt zaczepienia tak zwany. Mamy tutaj koleżkę, takiego Polaka, mój znajomy taki, ma tutaj takiego kumpla, którego poznał Papisa, ksywa Papis, papier. Nie Polak. Salam alaikum. Hello. Salam. Hello. Koleżka. Też to Paweł, Paweł z gimnazjum. Ale mamy tutaj właśnie Papisa. Z Papisem mam już kontakt. Papis na mnie czeka, więc musimy się przebić do Papisa. Ale jak to zrobimy? Nie wiem jeszcze, mordo. Co ja tutaj? Ja tyle razy tutaj byłem, co ty teraz na odcinku. Powiem tak, pierwsza maurytańska czarina. Wzbudza to we mnie poniekąd poczucie grozy. Bo te czariny tutaj to szalone. Już wolę kozy, bo one takie chodzą sobie i tyle, nie? To chyba tędy muszę iść, wiecie? Zaraz sprawdzę na mapie. Wiecie, co jest charakterystyczne dla wszystkich miast, dużych miast w Afryce? Powiem wam. Wszystkie duże miasta w Afryce, jak jeden brat, cuchnął. Śmierdzi tutaj. Ilość ludzi względem wydajności, kanalizacji, odchodów, żywności, w sensie tych resztek, tego wszystkiego jest tak duża, że te miasta nie wyrabiają, a ogólnie system zagospodarowania odpadów i ścieków jest tragiczny w Afryce. To w ogóle raczkuje dopiero i naprawdę cuchnie tutaj. Zwłaszcza kiedy jest temperatura 35 stopni. To jest nie do opisania, ale można się przyzwyczaić. Kierowniku, drogi. Najdroższy kierowniku, złotóweczkę, można. Słuchajcie. Myślę, że większość was zastanawia się, czy jeszcze kiedy przyjeżdżam, kiedy odwiedzam takie miasta w takich krajach jak Mauretania na przykład, to czy czuję poniekąd strach. Powiem wam, że nie. Ze względu na to, że to jest wszystko kwestia, tak jak ze wszystkim, doświadczenia. Im częściej bywasz w jakimś miejscu, które wzbudza na początku w tobie takie skrajne emocje, to tym później rzadziej te skrajne emocje mogą tobą zawładnąć. No i tak jest z podróżowaniem. Im częściej wystawiasz się na wychodzenie poza strefę komfortu, bo to jest ewidentnie wychodzenie poza strefę komfortu, moi drodzy, to tym łatwiej po prostu później chodzi się po prostu po takich miejscach. Nawiązuje się interakcje z lokalnymi. Stara podlaska zasada mówi, że jeżeli się czegoś obawiasz, to rób. To rób często. A z biegiem czasu zapomnisz o tym, że się obawiałeś danej rzeczy bądź danych ludzi. Zabrzmiało, kierowniku, niczym mędrcza rada.
Ktoś może pomyśleć, pan bezdomny. Nie, nie bezdomny. Kurde, się zaczepiłem. Nie bezdomny. Po prostu pauzę sobie kręci. Walnął się na boku. Gdzie w Polsce teraz na boku, tak przy ulicy, zobaczysz jakiegoś delikwenta, który sobie kima. Ciężko. Świat się zmienił. Polska się zmieniła. Ale nie mówię, że zmieniła się na gorsze. Jesteśmy na innym etapie rozwoju. Takiego dywanika to ty na Podlasiu nie kupisz. Widziałeś barwiony na niebiesko. A nie, to sztuczny. Panie drogi. My to sztucznych nie salam alejkum. Sztucznych nie chcemy. Jak koza to tylko oryginalna. Dawaj mordo. Nie jadę z tobą ty, bo nie chcę mi się negocjować tej ceny. Jak podróżujesz po Mauretanii, ale nie tylko. Wszędzie tam, gdzie jest islam. I ktoś mówi Ahmatullah. Takie wyrażenie. Salam alejkum. Salam, hello. I to oznacza dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że jest zdrowie, dzięki Bogu, że jest praca, dzięki Bogu, że jest jedzenie, dzięki Bogu, że wszystko się dobrze układa. Albo na przykład ktoś może powiedzieć sabur. Sabur, czyli cierpliwość. Cierpliwości. Bo w życiu cierpliwość jest na wagę złota. Sabur. Ja jednak osobiście bardzo często używam w krajach muzułmańskich takiego sformułowania jak inshallah. Jeśli Bóg pozwoli, kiedy nie jesteś pewien przyszłości tego, co się wydarzy, ktoś cię pyta, a pojedziesz do Senegalu? Ja mówię inshallah. Czyli jak Bóg pozwoli, to pojadę. Bardzo często używam. Dziennie to może ze 150 razy. Bo to jest takie wymowne, bo ciężko jest tłumaczyć komuś, że no nie wiem, bo coś tam, ale jak powiesz, że jak Bóg pozwoli, może się wydarzy, może nie, ale na tym leży ręka Boga. To zawsze działa. I fajnie do tego podchodzą, bo tak to łączy, to sformułowanie łączy bardzo. Jakby to nie zabrzmiało, Papis, ksywa papier, mieszka 5 km w tym kierunku. Tylko jak teraz tutaj się przedrzeć przez ten cały chaos, salam alejkum, przez ten cały chaos, i żeby nie butować 5 km, bo 5 km to jest kawałek drogi. No dobrze, coś pokombinujemy zaraz. Szanowni Państwo, nie chcę nic mówić, ale sytuacja wymaga zakończenia odcinka. Nie to, że coś się złego dzieje, czas antenowy najzwyczajniej w świecie. Więc co, z tego miejsca ze swoim koleżką, który tutaj przede mną idzie, prosimy o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna o podanie odcinka dalej. I zapraszam Was z tego miejsca również... O proszę, już tak szybko złapał. Z tego miejsca również Was zapraszam na kolejny odcinek, który będzie jeszcze właśnie z Mauretanii. Mogę zajawić, że będzie to odcinek ze stolicy. Chcę Wam pokazać stolicę nieco bardziej niż tutaj trochę po łebkach. Bo to było takie, że tak powiem, dobre na początek. Ale cały sens, no to warto pokazać w odcinku, który będzie... Mordo! Bez takich, który będzie miał 25 do 30 minut, żebyście mogli poczuć tenże klimat. Więc co, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, nie, w ogóle lipa, sztuczne, serdecznie i co, do usłyszenia, no. My tu gadka szmatka, ja stopa złapałem w centrum miasta. Można. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that